W 2017 roku mieliśmy 3 drużyny w top 30 HLTV. Bywały momenty, że nawet mieliśmy 2 drużyny w top 15. Dziś nie mamy żadnej. Rok 2 temu mieliśmy od 13 do 15 drużyn z polską flagą na HLTV. Dziś mamy 6. Do tego polskie organizacje ciągle się zamykają i obecnie na polskiej scenie jest tylko jedna polska organizacja. Do tego bardzo możliwe, że niedługo nie będziemy mieć żadnej polskiej ligi, no i na dobicie przyszły zmiany Friends. Czy to znaczy, że polski CS upada? 2017 rok można nazwać złotymi czasami dla polskiego CS-a. Virtus.pro i finał Majora w Atlancie, dlatego Team Kinguin radził sobie bardzo dobrze. Później również AGO dołączyło do zacnego grona 30 najlepszych drużyn świata, ale już pod koniec 2017 roku zaczęło się trochę sypać. Lecz tym przełomowym rokiem był 2018, a dokładniej luty, bo wtedy TAS zostaje odsunięty od składu Virtus.pro i sypie się nie tylko polskie Virtus.pro, ale i cały polski esport. Ale nie tak od razu, bo był to dopiero początek ów upadku. Virtus.pro popadł w totalny kryzys i co chwilę wymieniali zawodników, nie dając sobie czasu na zbudowanie trwałej drużyny. Lecz mimo tego cały czas mieliśmy 3 polskie drużyny w top 30 HLTV, ale żadna z nich nie odnosiła większych sukcesów. Też w tym roku po raz ostatni mogliśmy oglądać w pełni polską drużynę na Majorze, a dokładnie był to Major w Londynie, gdzie polskie Virtus.pro odpadło z wynikiem 0-3 w Challenger Stage. A już pod koniec 2018 roku nie mieliśmy żadnej drużyny w top 30. VP nawet przez moment było dopiero 7. drużyną w Polsce, co idealnie pokazuje, przez jaki kryzys przechodziła ta drużyna. Na początku 2019 roku nie mieliśmy żadnej drużyny w top 30 i dopiero w marcu AGO dało radę wskoczyć. Ale to tylko dlatego, że dostali bardzo dużo punktów za drugie miejsce na WSG. Później dołączyło do nich również Arcy, w którym grał skład z Team Kinguin, a VP wróciło do top 30 dopiero w lipcu. Ogólnie to jestem w szoku, że organizacja dała im tyle czasu, bo dopiero na przełomie 2019 i 2020 roku Virtus.pro zrezygnowało z polskiej sceny. Ogólnie muszę nagrać odcinek o tym, co się działo w VP po odejściu TAS, bo jest to dosyć ciekawy temat. I wtedy też polski esport popadł w spory kryzys, bo nie było żadnej polskiej drużyny przez bardzo długi czas w top 30. Aż przyszedł 2021 rok, a wraz z nim nowy obiecujący team, mianowicie Anonymo w składzie Snax, Kay, Kylar, Mynio i Innocent. I wtedy rozpoczęła się pętla polskich drużyn. Na początku nie szło im aż tak dobrze, więc hype nie rósł jakoś bardzo szybko. Na ESL Mistrzostwach Polski nie zaprezentowali się jakoś bardzo źle, bo odpadli w półfinale na AGO. Już tydzień po Mistrzostwach Polski rozpoczął się Flashpoint, który był RMR-em, ale takim innym niż dziś, takim bardziej upośledzonym. Ale to nieistotne. Nikt nie pokładał w Anonymo jakichś ogromnych nadziei, jednak ci zaskoczyli wygrywając na NIP 2-1 w mapach, tylko że nie do końca. Turniej był rozgrywany online przez COVID-a i o panie, co za akcje się tam działy. Zaraz po rozpoczęciu meczu NIP wziął godzinną przerwę spowodowaną problemami z internetem i właśnie podczas tej przerwy Device napisał już legendarnego tweeta, że będą musieli grać mając 40% losa. O, jest. ESA, 40% losa, kurwa, grać się nie da, widzowie. Tak dla ścisłości, gdyby ktoś nie wiedział, tak wygląda gra na 40% los. Wątpię, żeby w takich warunkach zdołali wygrać pierwszą mapę aż 16-3. Drugą mapę wygrało Anonymo 16-13 i już wtedy pojawił się lekki płacz od graczy NIP-u, lecz prawdziwy płacz zrobił się, gdy przegrali na decydującej mapie, którą był Mirage. Po tym meczu Device napisał: "Przegrywałem z Anonymo. Warunki były totalnie chujowe i muszę wyrazić moje absolutne kurwa rozczarowanie amatorskim podejściem Faceit do tej sytuacji. Nastroje ludzi po tym meczu były raczej obojętne. Część osób stanęła za NIP-em, część zwalała wszystko na Flashpointa, a część sobie memowała ze spłakanego Device'a. Ale kilka dni później Flashpoint dał oświadczenie, w którym poinformował, że mecz zostanie powtórzony, a dokładniej ostatnia mapa, czyli Mirage. Była to pierwsza tak absurdalna sytuacja, żeby jedna mapa w meczu została powtórzona przez to, że jedna z drużyn miała rzekome problemy z internetem, bo NIP dostarczył powody świadczące o tym, że faktycznie były problemy z łączem po stronie Flashpointu i pod naciskiem NIP-u ugięli się i powtórzyli nawet nie cały mecz, a tylko tą ostatnią mapę. Sytuacja totalnie absurdalna, jedyna taka w całej historii CS-a. Każdy stanął za Anonymo, a na NIP i Flashpoint spadła ogromna fala krytyki i 40% losa do dziś ciągnie się za Device'em. I nieraz jak ma gorszy mecz, to można zobaczyć śmieszków, które piszą, że pewnie miał 40% losa. No ale dobra, Anonymo postanowiło zagrać ten mecz, bo w sumie nie mieli wyboru, mogli go ewentualnie poddać. Oglądalność tego meczu była ogromna. U samego Izaka ten mecz oglądało ponad 100 000 osób i ostatnio takie
takie liczby miał podczas feralnego Majora w Atlancie, gdzie polskie Virtus Pro przegrało w finale z Astralis. A więcej o tym mówię w odcinku o Neo, więc zapraszam. Anonymo ten mecz przegrało wynikiem 14-16, więc naprawdę bardzo blisko. I wtedy się dopiero wylało gówno na Nipi Flashpoint. Bo pewnie gdyby Anonymo wtedy wygrało, to ta afera by nie urosła aż do takich rozmiarów. Dalsza przygoda Anonymo na tym turnieju nie potoczyła się zbyt dobrze i finalnie nie zakwalifikowali się na Majora. A Flashpoint, wiedząc jakie gówno się na nich wylało, postanowili przeprosić, wręczając graczom Anonymo token kurwa NFT. We'll make an NFT of the server logs, sell it, and give all the proceeds to Anonymo. Well, here at Flashpoint, we own our mistakes, and now you can too. Over at FlashpointNFT.gg, we are releasing the NFT/holo card of our server logs from the NIP and Anonymo match. You can collect this one as well as many other NFTs over there, and all proceeds from the server logs will be going to Anonymo. Co ciekawe, niedługo po tym turnieju Flashpoint totalnie wycofał się z esportu, usuwając wszystkie tweety związane z CS-em i poszedł w NFT. Ale patrząc na wyniki, nie idzie im to za bardzo. I bardzo kurwa dobrze. Wraz z tym turniejem wróciła moda na esport do Polski, bo od 2018 roku oglądalność polskiej drużyny tylko i wyłącznie spadała. Sam zacząłem się bardziej interesować esportem chwilę przed tym turniejem, a po tym turnieju zacząłem go intensywnie śledzić. Śledziłem również Anonymo, które później już nic zbytnio nie osiągnęło. Chwilę później zaczęły się zmiany i to w dodatku niezrozumiałe. A już pół roku później z tamtego składu Anonymo został tylko Innocent. Też w międzyczasie miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja, bo Anonymo nie było wtedy najlepszą polską drużyną według rankingu, bo było nią AGO, które w czerwcu nawet znalazło się w top 30 HLTV. I dosyć długo się tam trzymali. Ale problem z AGO był taki, że nikt nie chciał im kibicować. Dlaczego? Myślę, że głównym powodem było to, że dosłownie co 2 miesiące robili zmiany. Nawet jak mieli dobry skład, to i tak z niewiadomych przyczyn robili zmiany i ciężko było się utożsamić z taką drużyną. Przez to mecze AGO oglądało 200 osób, a mecze Anonymo kilka bądź nawet kilkanaście tysięcy. Lecz niestety, tak szybko jak Anonymo powstało, tak samo szybko się również rozpadło. Na początku 2022 roku Mouse NXT zyskał polską flagę na HLTV, ale mimo wszystko nie brałbym ich pod uwagę, bo była to akademia i nawet nie grali na polskim podwórku. Lecz byli trochę naszą nadzieją, lecz niestety z trójki Siuchy, MHL i Shane tylko Siuchy wypłyną na głębsze wody. A mówię więcej o tym w moim poprzednim odcinku, więc zapraszam. Przez ten cały czas też mieliśmy ENS z Dychą i Hadesem, które stabilnie trzymało się w top 5 HLTV i nawet doszli do półfinału Majora w Antwerpii, ale było tam tylko 2 Polaków, więc nie mieli polskiej flagi na HLTV. Z małym wyjątkiem, którym był IM Dallas, bo tam Snax grał jako stand-in za Spinksa, więc można powiedzieć, że przez chwilę polska drużyna była top 2 na świecie, ale to bardzo naciągane. Swoją drogą, ten IM to chyba najlepszy turniej, jaki oglądałem. Szkoda, że ten finał taki słaby. W sierpniu Hades zostaje odsunięty od składu ENS i robi sobie przerwę. A w tym czasie powoli rośnie Nine, które na początku 2023 roku podpisało Hadesa. I pamiętam, że był to dosyć hitowy transfer, bo Nine wyglądało naprawdę dobrze i bardzo szybko zaczęli wygrywać, bo niemal od samego początku, a hype rósł z dnia na dzień. Wszędzie, gdzie się pojawiali, dochodzili do playoffów. Kilka turniejów nawet udało się wygrać, ale prawdziwym testem dla Nine miał być RMR, bo dotychczas grali bardziej tier 2-3, a RMR to kwalifikacje do Majora, więc najwyższy możliwy poziom. I Nine tego RMR-a totalnie zdominowało. Zrobili na nim 3-0, ale to nie tak, że grali na jakieś słabe drużyny jak Heroic. Pierw wygrali na G2, czyli absolutny top, potem na Big, czyli drużyna na podobnym poziomie i na końcu przejechali się po Vitality, wygrywając 2-0 w mapach. Jak coś, to później Vitality wygrało tego Majora, więc było to niesamowite osiągnięcie. Każdy polski kibic czekał na Majora, bo nadzieje były ogromne. Przed Majorem zagrali jeszcze na Brazy Party, które było turniejem tier 1,5 i tam udało się dojść do półfinału, więc nadzieje wobec Majora były jeszcze większe, bo wydawało się, że wreszcie mieliśmy drużynę, która na tym Majorze może powalczyć. Też po raz pierwszy od 5 lat mogliśmy oglądać w pełni polską drużynę na Majorze. Turniej zaczęliśmy od fazy legend dzięki świetnemu występowi na RMR i pierwszy mecz na Team Liquid oglądał ponad 116 000 osób na streamie Wizaka, co do dziś jest jego rekordem na Twitchu. Niestety Nine ten mecz, jak i wszystkie inne przegrało, ale mimo tego hype od razu nie spadł. Byli na 17 lokacie w rankingu HLTV i do samego końca trzymali się w top 30, lecz późniejsze wyniki nie były zbyt zadowalające i Nine po Majorze radziło sobie coraz gorzej i frustracja wśród kibiców tylko
tylko rosła, a hype powoli spadał. Później postanowili posadzić Mynia na ławkę i w jego miejsce wszedł Jacob, a dowodzenie przyjął Hades. Takim zwieńczeniem upadku Naim były ostatnie ESL Mistrzostwa Polski, gdzie przegrali w finale na Palomę. Był to też jeden z ostatnich turniejów w tym składzie, bo w grudniu gruchnęła informacja o transferze Goofy'ego, Killera i Hadesa do ENS. I hype znowu wystrzelił w kosmos. Poprzedni skład ENS został wykupiony przez Falcons, został tam tylko Dycha. Pierw do niego dołączył Glaive, który wracał z przerwy po wyrzuceniu z Astralis. No i jeszcze dołączył Kuben, który wcześniej trenował Virtus Pro i Apex. Skład prezentował się naprawdę dobrze, bo mieliśmy wszystkich najlepszych polskich graczy w jednym miejscu. Brakowało jedynie Siuchego na Iglu i byśmy mieli polski super team. Propos Siuchego, wspominałem, że nagrałem o nim odcinek i serdecznie was do niego zapraszam. A wiecie, że również nagrałem odcinek o dominacji Polaków w CS 1.6? Tam też was zapraszam. A za to ESL zaprosił ENS na IEMA w Katowicach, bo ci mieli wysokie miejsce w ich rankingu. Był to ich pierwszy turniej w tym składzie i poradzili sobie na nim bardzo dobrze, bo doszli do ćwierćfinału, w którym przegrali na Team Falcons, czyli stary skład ENS. Szkoda trochę tego meczu, bo był na luzie do ugrania, tym bardziej, że Falcons strasznie zaciąga. Ale był to pierwszy raz od bardzo wielu lat, żeby polska drużyna doszła do playoffów w Katowicach, bo playoffy równa się gra przy publiczności. Co ciekawe, pik widzów podczas tego meczu wynosił 102 000 na streamie u Izaka, na samym Twitchu, a na YouTubie było jakieś 60 000, więc łącznie około 160 000 osób. Ogromny wynik. Kolejnym turniejem był RMR, którego zaczęliśmy od przegranej 13-0 na Spirit, czyli gorzej się nie dało. Ale finalnie dostaliśmy się na Majora wynikiem 3-2, czyli niby na styk, ale przegraliśmy tylko na Spirit i Vitality, więc to żaden wstyd. Wstyd za to był na Majorze, bo tam udało się wygrać tylko na Koi, które nie jest zbyt wybitną drużyną, a przegraliśmy na 3 brazylijskie drużyny, i każda z nich była na luzie do ogrania. Tak jak mówiłem wcześniej, hype był ogromny, bo mecze ENS w pik oglądało 73 000 osób na Twitchu Izaka, a na YouTube jakieś 40 000, więc łącznie około 110 000. Mimo słabego występu na Majorze, ENS wskoczyło na 9. miejsce w rankingu HLTV i pierwszy raz od 2018 roku mieliśmy polską drużynę w top 10. Niestety tak szybko jak weszli do tego top 10, tak samo szybko z niego spadli, przez to, że nie radzili sobie najlepiej w kolejnych turniejach. Aż doszło do zmian. Na ławkę posadzili Hadesa i Dychę. O ile Dycha był zrozumiałym wyborem, tak odsunięcie Hadesa jest co najmniej dziwne. Tym bardziej, że w jego miejsce wszedł Podi, który nigdy nawet nie grał na takim poziomie, bo wzięli go z akademii. Osobiście myślę, że po prostu chcieli dać mu szansę i zobaczyć, jak sobie poradzi, bo ten go albo zostawić, albo sprzedać. Ale w dalszym ciągu nie rozumiem odsunięcia Hadesa, bo tak jak mówił u siebie na streamie, to organizacja go odsunęła od składu i dowiedział się o tym dzień przed oficjalnym ogłoszeniem. Może i czasem nie trafiał ważnych strzałów, ale mimo tego wraz z Kellarem byli najlepszymi zawodnikami w tej drużynie. W miejsce Dychy wszedł Sunday Young, jest to bardzo dobra zmiana, tym bardziej, że był wolnym agentem, więc wzięli go za darmo. Ale ten Podi to jedna wielka niewiadoma. Jestem już po debiucie nowego składu ENS i pierwszy mecz to była tragedia. Przegraliśmy na ruskie DMS, to jest 80 w rankingu, czyli jest drużyną tier 4-5. Sunday Young wypadł bardzo dobrze, natomiast Podi zbytnio się nie popisał. Ktoś by powiedział, że to jego pierwszy mecz na takim poziomie, ale on wcześniej grał na dokładnie takim poziomie jak DMS, więc moim zdaniem nie ma tutaj usprawiedliwień. Ale z mojej perspektywy za 2 godziny grają mecz o utrzymanie, więc zobaczymy, jak im pójdzie. Jestem na świeżo, zaraz po zakończeniu meczu właśnie ENS na Koi i był to bardzo, ale to bardzo długi mecz, jeden z dłuższych w CS2, bo zakończył się wynikiem 25-23 i zabrakło jednej dogrywki, żeby rozegrali 2 pełne mapy na jednej mapie. Ale dobra, mniejsza. Podi zagrał bardzo dobrze. Dobra, może wsadziłem, zagrał dobrze. Tam ludzie pisali, że same ekofragi, ale aż tak źle nie było. Nie rozumiem, dlaczego na początku nie grał w ogóle AWP. No tam na początku pograł, nie trafił parę razy i potem grał kałacha przez cały mecz. Dopiero w dogrywce zaczął grać AWP-ą, no i zrobił 40 fragów. No jest to bardzo dobry wynik, no. Jakby liczmy, że to były 2 mapy, więc 20 fragów na jedną mapę, 1.16 rating, dobry wynik. Sunday Young też dobry wynik, trochę mniej od Podiego jedynie. Więc no Podi pokazał, że może i nie jest Hadesem, ale coś potrafi. No i no co, no trzeba czekać na kolejne mecze, zobaczyć, jak sobie ten Podi będzie radził. Jeszcze bym go nie oceniał zbytnio, ani na plus, ani na minus. Trzeba dać mu tak z 2 turnieje, żeby stwierdzić, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Wraz z tymi zmianami ENS straciło polską flagę i obecnie według rankingu najlepszą polską drużyną jest Rebels, którym jest rdzeń z Palomy. Mimo ten skład nie ma zbyt dużego potencjału, jedyne co mogą wygrać to Polska Liga Esportowa. No właśnie, PLE jest obecnie jedyną ligą w Polsce, bo ESL się wycofał z naszego rynku pod koniec zeszłego roku. I problem z PLE jest taki, że nie bardzo chcą płacić. Obecnie wiszą drużynom i graczom około 200 000 polskich złotych i ostatnio dali statement, że procesuje się sprzedaż udziałów i że są w stałym kontakcie z drużynami i tak dalej. Tylko że gdyby byli w stałym kontakcie, to organizacje by nie musiały się upominać ciągle na Twitterze o swoje pieniądze. Polski esport też nie ogląda się zbyt dobrze, bo organizatorzy turniejów nie rozumieją, jak ważna jest reklama w tych czasach. Zamiast kupić streama u Izaka czy Hypera, to wolą
to streamować u siebie i ogląda to potem 1000 osób w piku. A jak nie ma oglądalności, to sponsorzy nie bardzo chcą wkładać siano, bo im się to po prostu nie opłaca. Dlatego m.in. ESL wycofał się z Polski. Wycofują się też organizacje, co ta grafika idealnie pokazuje. Myślę, że aż tak źle nigdy nie było, bo wcześniej nawet jak nie mieliśmy żadnej drużyny w top 30, to i tak były turnieje dla Polaków i też tych drużyn i organizacji było dużo. A teraz nie ma ani turniejów, ani drużyn, ani organizacji. Jak widzę przyszłość dla polskiej sceny, myślę, że niedługo powstanie kolejny team z potencjałem, bo obecnie mamy naprawdę dużo dobrych graczy, którzy nie mają żadnej drużyny i dałoby się coś sensownego z tego lepić. Nawet Izak rzucał jakieś propozycje, Ago też coś tam rzucało i myślę, że po przerwie dla graczy powstanie jakiś polski team z potencjałem, ale zapewne skończy jak każdy inny i pętla się znowu dopełni. Najbardziej boli to, że to nie jest tak, że my mamy słabych graczy. Problem jest taki, że ci gracze nie bardzo chcą ze sobą grać. No bo mamy na tyle dobrych graczy, żeby stworzyć drużynę, która na luzie będzie w tym top 15. Ale ci dobrzy, tacy jak siuchy, wolą grać w EU teamach, gdzie mają pewnych teammateów, a nie niestabilnych, gdzie jeden blokuje każdego hejtera na Twitterze, drugi potrafi grać tylko na jednej pozycji, a trzeci gra w Ghost of Tsushima na streamie. Więc podsumowując, czy polski CS upada? No, na pewno nie ma się zbyt dobrze, ale może taki reset jest potrzebny, może jak PL utonie w długach, to przyjdzie inna organizacja z lepszym pomysłem na to. Też może niedługo pojawi się jakaś drużyna młodziaków, którzy nagle zaczną rozwalać wszystkich. Albo powstanie jakiś polski super team z tych graczy, których już mamy. Ale może być też tak, że za rok będzie jeszcze gorzej niż obecnie. Czas pokaże.